Dzięki treści zawartej w ostatnim odcinku naszych wideowarsztatów dotyczących wspinaczki z dolną asekuracyją dowiecie się, jakie są wady i zalety używania półautomatycznych przyrządów asekuracyjnych, jak skutecznie radzić sobie z różnicą wagi między wspinającym a asekurującym, a także o wielu innych istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa i wygody wspinaczki zagadnieniach. Żeby wprowadzić linę w przyrząd, trzeba rozpiąć go z karabinkiem i rozsunąć okładki. Wewnątrz znajduje się ruchoma krzywka, która przy obciążaniu liny dociska ją do obudowy przyrządu. Oczywiście jeżeli lina została prawidłowo wprowadzona w przyrząd, w czym pomagają piktogramy umieszczone w różnych miejscach. Inny typ przyrządów półautomatycznych opiera się o dociskanie liny do obudowy przyrządu za pomocą karabinka, przez który przepięta jest lina. Posiadają zalety przyrządów typu grigri, to znaczy blokują się, kiedy wspinający obciąża linę i nie trzeba męczyć się trzymaniem, a jedynie ją obejmować. Jeżeli wspina się ojciec z synem, matka z córką, czy ciężki chłopak z lekką dziewczyną, albo jakikolwiek ciężki wspinający z lekkim asekurującym, często istnieje problem różnicy wagi, nawet podczas wspinaczki na wędkę. Możemy zaobserwować, że powszechnym w takim przypadku sposobem jest dopinanie lekkiego asekurującego do znajdującego się blisko ziemi punktu na ścianie lub korzenia czy głazu w terenie naturalnym. To, że w momencie obciążenia liny przez wspinającego nie pociągnie nas do góry, nie rozwiązuje problemu przyciągania nas do ściany, które z kolei najczęściej kończy się uderzeniem w nią i ryzykiem puszczenia liny. Jedynym sensownym póki co rozwiązaniem problemu różnicy wagi jest stosowanie przyrządu OM. Kiedy po ukończonej drodze wspinacz został opuszczony na ziemię, zrzucamy linę, żeby podjąć kolejną próbę na tej lub innej drodze wspinaczkowej, albo po prostu ją zwijamy, bo zakończyliśmy na dzisiaj wspinaczkę. Wspinający może się rozwiązać i zrzucić ten koniec, do którego był przywiązany, pamiętając oczywiście, żeby rozwiązać z niego węzeł. Lepiej jednak zrzucić linę w odwrotnym kierunku, żeby ją przewinąć. Może się tak zdarzyć, że wystrzeli nam ręka z chwytu, bądź po prostu urwiemy chwyt i wtedy przez to, że ciało leci już do tyłu, a nogi mają jeszcze kontakt ze ścianą, ryzyko obrócenia głową w dół jest bardzo prawdopodobne. Alternatywny sposób wiązania się liną do uprzęży za pomocą wariacji ósemki powrotnej przeciwdziała temu efektowi w ten sposób, że w momencie obciążania liny po prostu stawia nas głową do góry. W przypadku, gdy wspinający wisi długo na bloku, np. podczas patentowania drogi w celu odpoczynku przed próbą wykonania kolejnych ruchów, asekurujący, żeby nie męczyć rąk, może zablokować przyrząd asekuracyjny, wiążąc węzeł flagowy. Często się tak zdarza, że prosimy mocniejszego kolegę o zawieszenie wędki albo po prostu, żeby zostawił wędkę po wspięciu się z dolną asekuracją w miejscach, gdzie wędka nie wisi. W takim przypadku musimy zwrócić uwagę na dwie bardzo ważne kwestie. Sprzęt, który używamy podczas wspinaczki, musi być sprawny. Nie tylko chodzi o to, że nie ma uszkodzeń mechanicznych, ale też o to, jak jest stary, jak był przechowywany, to znaczy tworzywa sztuczne nie mogą mieć kontaktu z żadnymi chemikaliami, zwłaszcza kwasem akumułatorowym, który mógłby uszkodzić włókna w niewidoczny sposób, ale na tyle znaczny, że po zawiśnięciu na linie mogłaby się ona nawet zerwać. Jeżeli chodzi o uszkodzenia mechaniczne, to w przypadku lin najczęściej są one dość dobrze widoczne. Wspinaczka, eksploracja jaskiń, prace na wysokości, rekreacja w różnych formach, a także profesjonalne szkolenia do różnego rodzaju prac związanych z alpinistycznymi technikami linowymi, w tym również kursy instruktorskie. Więcej na www.polskaszkołaalpinizmu.pl